dobry. Dzień dobry. Proszę o pokwitowanie imieniem, nazwiskiem i data w tym miejscu. Proszę. Dziękuję. Znowu zbugiałeś, czy co? Dziś w odcinku. Młoda kobieta zastawia cenną rodzinną pamiątkę. Jej, jakie piękne. Mam w domu cały komplet obiadowy na 12 osób i serwis do kawy. I co, chciałaby pani to wszystko sprzedać? Raczej zostawić na miesiąc, albo najlepiej na 2. To pamiątka po babci i nie chcę się jej pozbywać. Czy Marysia została porwana? Tato, co się dzieje? Sygnał się tutaj urwał. No ale gdzie ona jest? Cholera, niedostępny, no. Maryśka! Co to znaczy, że niedostępny? Pewnie ktoś jej wyjął kartę z telefonu. Klientka Lombardu zastawia nietrafiony prezent. Piękna robota. Mój porąbany brat go zrobił. Chcemy wykupić nóż, który zastawiła moja siostra. Ale to jest mój nóż. Wujek dał mi go na urodziny. O, nóż to nie jest odpowiedni prezent dla małej dziewczynki. $150 pod zastaw mogę dać. Może być? Może być. To poproszę dowód. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam zapytać, ile to jest warte? Jej, jakie piękne. Mam w domu cały komplet obiadowy na 12 osób i serwis do kawy. I co, chciałaby pani to wszystko sprzedać? Raczej zostawić na miesiąc, albo najlepiej na 2. To pamiątka po babci i nie chcę się jej pozbywać. Ale pilnie potrzebuję kasy. Rozumiem. Mariusz, Proszę zobacz. podpisać. Piękne, prawda? Miesiąc temu wywoziłem takie na śmietnik. Wstyd takie coś pokazać na stół. Co pan za bzdury opowiada? Moja babcia dbała o każdy talerzyk. Pozwalała korzystać z serwisu 2 razy w roku. Miśnia. To bardzo cenna porcelana. Pamiętam, jak po śmierci babci mój tata pokłócił się o ten serwis z siostrą. Przez lata nie odzywali się do siebie. O, matko. Tam takie niebieskie badziewie. Co za ćwok. To ile dostanę za mój serwis? Wie pani, ta porcelana jest bardzo różnie wyceniana. Widzę filiżanki za 15 zł, ale są i za 200. Będziemy musieli poprosić konsultację u rzeczoznawcy. No, on sprawdzi pochodzenie przedmiotu i wyceni. Ja zadzwonię od razu, dobra? Dobrze, ale bardzo zależy mi na czasie. Jedna filiżanka była cudna, a co dopiero cały serwis. Miałam ochotę zobaczyć wszystkie jego części. Przepraszam, muszę to powiedzieć. Świetnie pani wygląda. U pani wszystko tak do siebie pasuje. Dziękuję, uwielbiam modę, jestem na bieżąco, śledzę nowości, trendy, uwielbiam stylizację. No i pani też ma warunki, bo myślę, że czegokolwiek by pani na siebie nie założyła, to świetnie by wyglądało. No ja mam trochę trudniej. Na panią są też super ciuchy. Są blogi, na których można podpatrzeć stylizację dla pełniejszych pań, choćby Big Mama. A nie, na takie blogi to ja raczej nie zaglądam. Dziewczyna pokazuje, jak zestawiać ze sobą ubrania, łamać schematy i świetnie wyglądać. Mam dobre wieści. Rzeczoznawca przyjedzie dzisiaj. A póki co możemy pani zaproponować 50 zł jako zaliczkę, tak żeby filiżanka mogła zostać u nas, okej? Okej, niech będzie. To poproszę dowód osobisty. Cześć. Cześć. A gdzie Marysia nie wróciła z tobą? Poszła na cmentarz. Chciałam iść z nią, ale powiedziała, że chce być sama. Znowu się zaczyna. Już myślałam, że będzie lepiej. Nie, ona udaje. Ale co masz na myśli? No, niby jest wesoła, gada z kumpelami. Ale tak naprawdę po lekcjach biega na cmentarz. Prawie z nią nie rozmawiam tak na poważnie. Ale wiesz, że to nie chodzi o ciebie.
To wynika z sytuacji, z tego, że Marysia cały czas nie może pogodzić się ze śmiercią taty. No i z tym, że mój tata zajął jego miejsce. Tak, wiem, że to jest trudne. Może to było za wcześnie. Ja tam się cieszę, że jesteśmy rodziną. Uważaj na Marysię, proszę cię. Postaram się. Dzięki. Marysia odsunęła się nie tylko ode mnie. Postawiła mur między sobą i Julką. Bałam się, że ciężko będzie to zmienić. O, w końcu pan jest. Myślałam, że pan się nie zjawi. Musimy być bardzo, bardzo ostrożni. A coś się stało? Jest gorzej niż myślałem. Twój tata przeszkadzał kilku osobom, a zwłaszcza jednemu. Pewnie Kielakowi albo Ryżemu. Jutro się dowiemy, ale ty możesz już dziś mi pomóc. A jak? Poznajesz go? Widziałaś go wcześniej? Był u was w domu? Kurczę, nie poznaję go. Jeśli ten mężczyzna był znajomym twojego taty, to wie, dlaczego on zginął. Sprawdzisz, czy nie ma go na zdjęciach w jakichś domowych albumach? Sprawdzę. Nie, nie. Tylko mu się przyjrzyj i zapamiętaj. Nikt nie może się dowiedzieć, że go szukasz. Już? Proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Już chwileczkę. Ania, może byś mi pomogła? No, sam wszystkich klientów nie ogarnę. No, tak, już idę. Przepraszam cię bardzo, ale zobacz. Fajne, nie? Co, ty ciuchy oglądasz? Klientka poleciła mi super stronę ze stylizacjami i pomyślałam, że poszukam inspiracji. Super, Benia, ale może po pracy, okej? Dzień dobry. Stylizacje były super. Zobaczyłam, jak fajnie mogę wyglądać w rzeczach, po które nigdy wcześniej bym nie sięgnęła. Miałam ochotę kupić sobie furę nowych ciuchów. Piękna robota. No widać, że ktoś poświęcił mu dużo pracy, czasu, no i serca. Mój porąbany brat go zrobił. Czemu porąbany? Ma talent. Ma fioła na punkcie noży. Robi je w starej kuźni po dziadku i rozdaje wszystkim dookoła. A to coś złego? Jak się go daje 8-letniej dziewczynce, to nie jest zbyt mądre. Moja córka zabrała go do szkoły, pochwaliła się kolegom. Zobaczył to nauczyciel i wyszła z tego afera. No widocznie chciała się pochwalić prezentem. Oczywiście. Przecięła się nożem, bo jest bardzo ostry, jak brzytwa. Na razie nie chcę go widzieć w swoim domu. A może po prostu wystarczyło wyjaśnić córce, jak obchodzić się z nożem? Rozmawiałam z nią na ten temat. Porozmawiam jeszcze z bratem i ustawię go do pionu. Na razie chciałabym go zostawić. Dobrze, mogę zaproponować 100 złotych. Zostawiłabym go nawet za 10, byle się pozbyć. A to ja bardzo chętnie kupię. Nie, jednak pozostańmy na zastawie. Dobrze, to poproszę od pani dowód, a ja przygotuję dokumenty. Chciałem, by ten nóż trafił do mnie. Był piękny i dobrze wykonany. Szkoda mi było tej dziewczynki, no ale to nie była zabawka dla 8-latki. A dla mnie już tak. To dla pani i dowód. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry, już dobry. jestem. Dzień dobry, No panie co tam Kawecki. macie dla mnie? Już, panie Kawecki. Proszę bardzo. Miśnia, nie ma wątpliwości. Zresztą tu jest stempel. Na moje oko to koniec XIX wieku. A ten wzór potocznie jest nazywany wzorem cebulowym. Czyli dość pospolicie. Ale pospolity nie jest, bo pochodzi z Chin, ojczyzny porcelany, gdzie w XVI wieku dotarli podróżnicy i kupcy z Europy. No ale co, Chińczycy tak się cebulą zachwycili? Skąd? Europejczycy byli pod wrażeniem
delikatności porcelany i perfekcyjnego wykonania szlaczków, choć nie mieli pojęcia, co one naprawdę przedstawiają. Chińczycy lubili malować ornamenty i wszystko, co je wkoło otaczało. No i stąd właśnie na przykład owoce granatu czy kwiaty peonii. To dobrze, ale skąd ta cebula? Nasi wspaniali zdobywcy świata przyjechali do Europy z Chin, przywożąc talerze z takim właśnie wzorem. W Miszni nikt nigdy nie widział owoców granatu, więc przyjęli, że to jest cebula. No, czyli dość banalna pomyłka. Ale wzór się bardzo przyjął. Stał się tak popularny, wręcz trafił pod strzechy. A manufaktury porcelanowe wciąż wypuszczały swoje. Europa wręcz została zalana cebulakami. A ile możemy za to dostać? No, ta filiżanka plus spodeczek, myślę, że jakieś 50 euro. 200 zł. A za cały serwis i garnitur do kawy? O, to nawet i 10 000 złotych. Dzwonię do pani Anny. A ja sobie zastrzegam możliwość kupna. I to od ręki. Dobrze. Piękne, piękne. Od razu poinformowałam klientkę, że przyjmiemy serwis w zastaw. Ucieszyła się i obiecała przyjść jeszcze tego samego dnia. Ile dostanę za wszystko? No, za wszystko mogę zaproponować pani 5000. 6. Dobra, niech będzie 5500. Ale na 2 miesiące, a nie na 1. Okej, w razie jakby pani chciała sprzedać, to mam kupca, który weźmie od ręki. Nie chcę się pozbywać tego serwisu, to pamiątka po babci. Dobrze, to co, ja wypiszę umowę. Zdaje się, że pani dane już mam. Te wszystkie cudeńka są imponujące. Strach ich dotknąć, żeby czegoś nie popsuć. Babcia trzęsła się ze strachu, jak bawiłam się tymi filiżankami. Wcale się nie dziwię. Dania, mogłabyś wypłacić pieniądze pani? A oczywiście. Klientka była młoda i zestawiła rodzinną pamiątkę na ponad 5000 złotych. To kupa kasy. Byłam ciekawa, co wpędziło ją w takie kłopoty. No, siostrzyczka elegancka. Cześć, dzień dobry, witaj. Mieszkamy w jednym mieście, a widzimy się raz na ruski rok. Pomyślałam sobie, wpadnę i zobaczę, co u was słychać. Zrób jakąś herbatę, kawę. Siadaj. Już idę. A ty, Jurek, wyjmij te filiżanki z szafki. Jest okazja, to się z nich napijemy. Ja jestem za. A gdzie jest serwis? Lucyna, przenosiłaś go? Gdybym go przeniosła, to nie kazałabym ci zaglądać do tej szafki. Przecież nie wyparował. Cześć! O, ciocia! Buziaczek. Dawno u nas nie byłaś. Dobry wieczór, Asiu. Aśka, wiesz coś o serwisie tym od babci? Zostawiłam go w Lombardzie. Co? No, w Lombardzie na Cichej. Jak to w Lombardzie? Co ty wygadujesz? No, w Lombardzie na Cichej. W jakim Lombardzie? Co ty mówisz? Aśka! Marysia, chodź, pomożesz mi nakryć do kolacji. To zaraz przyjdę, daj mi 5 minut. A co robisz, myszko? Oglądam stare zdjęcia. O, to bardzo lubię. Pamiętam to. Urwaliście się z tatą na pół dnia z domu, a ja nie mogłam was lokalizować, byłam na was wściekła. Tak, pamiętam. Tać się padł w telefon, a ja nie miałam. Wiedział, że będziesz wściekła. Tęsknisz za nim, co? No, a ty nie? Marysia, nie zaczynaj. Myślę o nim, myślę o tym, jak to wszystko się potoczyło, ale nie cofniesz już tego, co się stało. Nie umiem zapomnieć. Hej, pamiętaj, ale żyj. To zdjęcie bardzo lubię. Pamiętam, jak poprosiłam go, żeby zrobił sobie selfie i mi wysłał.
A to jacyś koledzy taty? Znasz ich? Nie wiem, kto to jest i nie chcę wiedzieć. Marysia, ja już zakończyłam ten rozdział w moim życiu i tobie też to radzę. Nie mogę. Kolejna rozmowa o Jacku. Ciągłe roztrząsanie, dlaczego nie żyje. Czułam się jak w pułapce, z której nie było wyjścia i nie potrafiłam dotrzeć do Marysi. Jak mogłaś zastawić w lombardzie porcelanę babci? W naszej rodzinie nikt nigdy czegoś takiego nie zrobił. Zastawiłam ją i ją wykupię. No jaki problem robisz? Dlaczego to zrobiłaś? No bo pilnie potrzebuję kasy. Pracujesz w urzędzie, masz stały etat, nie płacisz za jedzenie, nie dokładasz się do rachunków i tobie brakuje pieniędzy? Bo ja chcę normalnie żyć, a nie jak wydziadować. Co macie? Ciasną klitkę w szeregówce, starą pralkę i na dodatek cieknącą lodówkę. No z tą lodówką to prawda. Moglibyście na raty wziąć tak jak... A ja chcę normalnie żyć. Chcę spełniać marzenia, a nie jakby pracować od rana do nocy tylko na rachunki. Wszystko wydajesz na ciuchy, ten pokój wygląda jak hurtownia. Codziennie przynoszą kolejne paczki. No bo moda to moje życie. No wiesz, mój świat. Zejdź na ziemię, dziewczyno. Oddaj pieniądze za serwis w tej chwili. Ej! No oddam ci te pieprzone pieniądze. Co robisz aferę? Chcesz? Zadowolony? Czołem pracy. Cześć! Ranny ptaszek. To rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcę wykupić mój serwis porcelanowy. Taki z niebieskim wzorkiem. Moja córka zastawiła go bez mojej wiedzy. I tylko ona może go odebrać. Ale to należy do mnie, spadek po matce. Proszę, tutaj są pieniądze. Ale pańska córka podpisała oświadczenie, że jest właścicielką zastawu i tylko ona może go odebrać. Poza tym przyniósł Pan za mało pieniędzy, to są tylko 4000. Tylko to ile powinno być? To jest tajemnica handlowa. A i proszę pamiętać jeszcze, że do pieniędzy, które otrzymała pańska córka, należy doliczyć prowizję lombardu. Najlepiej będzie, jak o szczegółach transakcji porozmawia Pan z córką. Na pewno sobie z nią porozmawiam, ale wy też nie jesteście w porządku. Człowieku, gdzie się Pan pcha? No i co mieliśmy poradzić? Takie sytuacje zdarzały się często, a my mieliśmy związane ręce. Ludzie muszą się sami dogadywać. Nie, no świetna jest, mogę pożyczyć? Za 2 tygodnie oddam. No dobra. Laska, jak ostatnio zobaczyłam, że Vera Rossa wystawiła swoje ciuchy na sprzedaż, od razu kupiłam i tę torebkę, i ten płaszcz. Wow. No i prawie jak nowe wyglądają. Kurczę, jak ty to robisz, że trafiasz na takie okazje? Zazdroszczę. No bo, Wiki, musisz być bardziej aktywna. Musisz wchodzić na blogi, w linki, na portale. No musisz sprawdzać akurat, co gwiazdy wystawiają na sprzedaż. Tylko ja nie mam czasu. Muszę iść do pracy, potem nauka, znowu do pracy. Jeszcze zakupy, pranie, sprzątanie. No, ale ja też pracuję, ale w necie śledzę wszystkie trendy non-stop. No, ja bez mody nie mogę żyć. No i chyba widać tego efekty. No tak. No to... O. Masz. To prezent. Wow, prosto z Nowego Jorku i ty to masz? No miałam, teraz należy do ciebie. Dziękuję. Proszę. Aśka, ile dostałaś za porcelanę babci, co? Dałaś mi 4000 i wyszedłem na durnia, bo to za mało. A prosiłam cię, żebyś tam szedł? Ja zostawiam i ja wykupię. Nic ci do tego. Jeszcze słowo i wylatujesz z tego domu. Gdzie reszta pieniędzy? Już nie mam. Jesteś bezczelna. Gdzie schowałaś pieniądze? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcemy wykupić nóż, który zastawiła moja siostra. Dobrze. A, chodzi o ten myśliwski nóż. Ale to jest mój nóż. Wujek dał mi go na urodziny.
Trochę się z siostrą o to pokłóciliśmy i zauważa, że powinienem być bardziej odpowiedzialnym ojcem chrzestnym. No bo nóż to nie jest odpowiedni prezent dla małej dziewczynki. Ale ja lubię noże. I lubię patrzeć, jak wujek je robi. No ale ten jest wyjątkowo ostry. Chyba to nóż do krojenia, ale używają go też myśliwi. Ale małe dziewczynki nie powinny się bawić nożami, ani przynosić ich do szkoły. Poza tym łatwo się skaleczyć, prawda? Nie tam, czego się. No ale i tak, nóż może odebrać tylko osoba, która go zastawiła, przykro mi. Mama go nie wykupi, bo jest na mnie wściekła i na wujka też. Na to już nic nie poradzę. Piękna rzecz. Pana siostra mówiła, że robi pan noże. Dziadek był kowalem. Nauczył mnie, jak zrobić kosę, tasak albo podkowę. No ale to w takim razie może pan zrobić siostrzenicy jakiś inny prezent niż nóż. Ale ja go nie oddam. Widziałam, jak wujek go robi specjalnie dla mnie. Hania czasem mi pomaga, Ma specjalny fartuch ze skóry, profesjonalny. a taki skórzany fartuch najlepiej chroni przed urazami, poparzeniami i odpryskami z paleniska. Wie pan co? Ja to się wcale nie dziwię, że siostra jest na pana zła. Powinna być zadowolona, że zastępuje Hani ojca i że się dogadujemy jak mało kto, a ona może skupić się na karierze. Przykro mi, no musi się pan dogadać z siostrą. No dobrze, dziękujemy. Chodź, Haniu. Pa! Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. No trudna sytuacja. Facet miał dobre chęci, ale chyba zabrakło trochę refleksji. No a ja musiałem się pogodzić z tym, że raczej nie zdobędę tego noża dla siebie. Byłem pewien, że po niego wrócą. Dużo tego. Wszystko chcę sprzedać. Tu i teraz, natychmiast. Aha. Wie pan, elektronikę mogę od pana przyjąć, ale galanterię skórzaną to już nie. Tak, torby i buty może pan sprzedać w komisie odzieżowym. Poza tym to są damskie rzeczy. Na pewno do pana należą? Są mojej córki. A skoro ona wyniosła z domu mój serwis, to ja mogę zrobić to samo z jej rzeczami. W takim razie odmawiam przyjęcia. Nie możemy kupić od pana niczego, co do pana nie należy. To wbrew prawu. Ale skradzioną porcelanę to wzięliście. I nie interesowało was prawo. Proszę się uspokoić. Pańska córka zastawiła wszystko zgodnie z prawem. Proszę się z nią dogadać. Dobrze. Skoro pani tego nie kupi, to pójdę gdzie indziej. Nie pozwolę sprzedać ci żadnej z moich rzeczy. Nie masz nic do gadania. Jak będzie trzeba, to wezmę policję. Ty wyniosłaś porcelanę babci. Na tych skorupach jemy 2 razy do roku, a telefonu i laptopa używam na okrągło. Chwileczkę. Proszę państwa, proszę się uspokoić. Jeżeli macie pieniądze, możecie porcelanę odebrać choćby i teraz. Ma pani przy sobie umowę? Mam. Wzięłaś 5,5 tysiąca, a mi dałaś 4? Tato, uspokój się. Wykupię zastaw i ci go oddam. Po co robisz aferę? Proszę państwa, w takich nerwach to się państwo na pewno nie dogadają. Zapraszam państwa tutaj do biura, spokojnie, przy herbacie sobie porozmawiamy, omówimy wszystko, dobrze? Klientka i jej ojciec byli na siebie wściekli. Bałam się, że zaraz skoczą sobie do oczu. Dlatego zaproponowałam im spokojną rozmowę przy herbacie w gabinecie szefa. Proszę bardzo. Dobra, no to ja już idę. Ale dokąd? Jeszcze nie zjadłeś obiadu. No tak, ale nie mogę ćwiczyć z pełnym brzuchem. No ale przecież trening masz dopiero wieczorem. No tak, ale teraz mam dodatkowy, bo przygotowywuję się na 4 Q. I co, i potrzebny ci dodatkowy trening? Przecież trener bardzo cię chwalił. Mówił, że jesteś najlepsza w grupie. No tak, ale to nie znaczy, że już wszystko umiem. Dobra, no to ja idę. Pa. Pa. To już dziękuję. A ty dokąd? Umówiłam się z Weroniką, żeby zrobić prezentację z biologii. No ale to mogłyście mnie chociaż uprzedzić. Sorki, to ja lecę, papa. Papa. Aśka, rób co chcesz, ale nie wracaj do domu bez porcelany. Dzisiaj cały serwis ma wrócić na swoje miejsce. Proszę pana, wszystkie rzeczy są u nas bezpieczne. Wrócą do pana, jak tylko córka stanie na nogi. Wykupię serwis.
Ja go tylko zastawiłam, nie zamierzałam sprzedawać. Widzisz różnicę? Albo wracasz z serwisem, albo wymieniam zamki w drzwiach. Masz czas do 20. No i jak z nim gadać? Pani ojcu bardzo zależy na tym serwisie. No, w pani interesie jest, żeby jak najszybciej go wykupić. On nie rozumie, że ja chcę normalnie żyć. Mieć fajne rzeczy, super ciuchy. Zaraz, to znaczy, że pani są potrzebne pieniądze na ciuchy, buty i torebki? Uwielbiam stylizację. Bez mody nie mogę żyć. A czemu nie zostanie pani blogerką? Próbowałam, ale na to potrzeba wielkiej kasy. Ubrania, fotograf, aktualizacje w sieci. To kosztuje. I stąd mój dług. A ile ma pani tego długu? 11 000. Może niech pani sprzeda część rzeczy, no wtedy pieniądze na pewno się zwrócą. Nie zgadzam się. W życiu nie oddam nawet sznurówki. No ale przecież nie chodzi pani we wszystkim. Nawet pani nie zauważy ich zniknięcia. Ile ma pani torebek? Ze 30? Znam kogoś, kto pomoże pani sprzedać połowę z nich. Dziewczyna była jakby uzależniona od tych ciuchów. Sama z siebie pewnie nie sprzedałaby niczego, dlatego zadzwoniłam po pana Wacka, żeby jej pomógł. Dla obopólnej korzyści. Marysia nie powiedziała mamie prawdy. Po wyjściu z domu nie poszła na dodatkowy trening, a na cmentarz, by spotkać się z kolegą zmarłego taty. I co, wie pan już, kto zlecił zamordowanie mojego taty? No wiem wszystko. Mam zdjęcia, dokumenty, nazwisko. I co, to był ten facet ze zdjęcia? Powiem ci wszystko szczegółowo, ale nie tutaj. To jest zbyt niebezpieczne. To co, mam czekać? Spokojnie. Przed cmentarzem stoi zaparkowany samochód. Na tylnym siedzeniu leży teczka z materiałami. Przejrzyj je, a ja za chwilę do ciebie dołączę. No ale po co taki przyczaj? Nie pytaj. Jak za 5 minut nie wrócę, to wyskakuj z auta i uciekaj. No idź. Hej. Pani Joanno, jak pani sprzeda 5 torebek po 50 zł, to będzie 250 zł. Plus 10 par butów po 50 zł będzie 500 zł. No i zostały jeszcze sukienki, spodnie, spódnice. Każda po 50 zł, no to wyjdzie pani właśnie 1500 zł. No to tyle, ile mi brakuje do wykupu zestawu. No tak, właśnie o to chodziło. Spłaci pani długi, sprzedając własne ubrania z szafy. O, dzień dobry, pani Wacławie. Dzień dobry paniom. To jest właśnie pani Joanna. Miło mi. Wacław. To niby pan jest stylistą. Pan Wacław prowadzi sklep z odzieżą importowaną. Szmateks? Wypraszam sobie, proszę pani. To jest miejsce z klasą. Dla ludzi o wyrobionym smaku, oku, mając styl i poczucie własnej wartości. Ja nie chcę, żeby moje rzeczy trafiły do lumpeksu. No ale przecież pani też kupuje używaną odzież od gwiazd, którym się znudziły własne ciuchy. Ale to co innego. Proszę panią, u mnie kupują nawet celebryci. Akurat. Tak, nie dalej jak tydzień temu kupowała u mnie żona znanego piłkarza. Kupiła żakiet czarny z cekinami. Pochwaliła się tym w sieci. No niestety nie podała adresu mojego sklepu, no, ale trudno. Szkoda. No szkoda, ale wie pani co napisała? Że trafiła do miejsca klimatycznego, uroczego, z duszą i fantastyczną obsługą. Nie wierzę. Może się pani sama przekona. Proszę, oto ona. O matko! W rzeczy samej. Także myślę, że jest pani przekonana. No i pan Wacek przekonał klientkę. Dziewczyna zrozumiała, że wyprzedaż własnych ciuchów to był chyba jedyny sposób, żeby wyszła z długów. Dziwiłam się, że tak się opierała. Maryśka! 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 To nic, dziękuję. Do widzenia. 4 torebki to będzie 200 zł. Buciki 3 pary 150, to razem będzie 350, tak? Dobrze, raz, dwa, 300.
350. Ale to wciąż za mało, pani Anno, wciąż za mało. Kwota zastawu plus prowizja Lombardu daje razem 5850 zł. No, sporo. Ale nie chcę zastawiać laptopa i telefonu. Ale bez tego serwisu pani tata nie wpuści pani za próg. Moim zdaniem powinna pani teraz zastawić elektronikę, wykupić serwis i zaprosić pana Wacława do siebie, żeby obejrzał resztę ubrań. Ale... no nie wiem. A potem pani tu wróci. Już z pieniędzmi wykupi pani laptopa, telefon i słuchawki. I im szybciej pani to załatwi, tym lepiej dla pani. Uważam, pani Anno, pani styl za urzekający i uważam, że w pani garderobie znajdę jeszcze coś godnego mojego sklepu. Załatwiliście wszystko? No nie bardzo właśnie. No to przykro mi, to niestety serwis musi zostać u nas. Zdecydowałam się. Zastawiam swój sprzęt, wykupię serwis, a pana Wacława zapraszam do siebie. Świetna decyzja. To co, wpiszę umowę. Tato, Co się stało? tato, Marysia zniknęła. Co ty mówisz? No była na cmentarzu i spotkała się z jakimś facetem. Z jakim facetem? No nie wiem. Potem jak wyszła, to on poszedł za nią i jak ja wyszłam, to już jej nie było. Czekaj, zadzwonię do niej. No nie odbiera. Ja też do niej dzwoniłam. Czekaj, spróbuję ją namierzyć. Szpiegujesz nas? Ja nie szpieguję was. Chcę wiedzieć, co się z wami dzieje, dla waszego dobra. No, przemieszcza się. To dosyć szybko. No, pewnie jedzie samochodem. Dobra, jadę tam. Jadę z tobą. Ja zadzwonię po Marcina. Przepraszam panią. Marcin? Wszyscy bardzo się zdenerwowaliśmy. Sytuacja była co najmniej dziwna. Miałam nadzieję, że Marysia nie wpakowała się w kłopoty. Angelika by tego nie przeżyła. Maryśka! Tato, co się dzieje? Sygnał się tutaj urwał. No ale gdzie ona jest? Cholera, niedostępne, no. Maryśka! Co to znaczy, że niedostępny? Pewnie ktoś jej wyjął kartę z telefonu. Myślisz, że to ten facet, z którym rozmawiała? Nie wiem, być może. Cześć, Beton. No, tutaj się urywa sygnał. Na spacerowej jestem. Co, pomożesz? Dobra, dzięki. Maryśka! Tutaj. Tutaj? Dobrze. No, tu. Chodź, okej. Macie te swoje skorupy. Zadowoleni? Mieszka, nie bądź bezczelna. Lenia zrobiła aferę na całą rodzinę. No zawsze chciała ten serwis. W końcu znalazła okazję i się wtrąca. Ty już nic nie mów. A pan, przepraszam, to kto? Wacław Różański. To mój facet. Za miesiąc bierzemy ślub na Majorce, w konsulacie. A gości nie będzie. Przepraszam. Zapraszam, Wacławie. No i tutaj się urwał sygnał z telefonu Marysi. No, może po prostu komórka jej padła. No. Marysia ma zawsze naładowany telefon. Beton, Bardzo tutaj nic o to nie dba. gra, no. Rozmawia z kimś na cmentarzu, wychodzi z cmentarza, później znika. Przecież to nie jest normalne. No ale Mariusz, uspokój się, no. Słuchaj, to jest na pewno sprawka tego faceta. Weź sprowadź psa tropiącego, niech podejmie trop tutaj, no. Ona od niedawna się tak zaczęła dziwnie zachowywać. No dobra, no to co, zaczniemy najpierw od tego gościa, który rozmawiał z Marysią, no. Jak on wyglądał? Dziwny, obleśny, miał taką dziwną brodę. Taki trochę przygarbiony i ogólnie podejrzanie patrzył na Marysię. Julka, dlaczego nie mówiłaś nic? No bo nie wiedziałam, co robić. Dobra, pojedziemy na komendę i sporządzimy portret pamięciowy. Chodź, my lecimy. Cześć, Angela. Czy jest może Marysia? Wróciła do domu? Nie, jest na dodatkowym treningu. Dlaczego pytasz? Ja wiem, tylko ona nie poszła na trening, tylko na cmentarz. Ale co w tym dziwnego? Jest tam prawie codziennie. Angelika, Marysia zniknęła. Szukamy jej teraz z Betonem. Dobra, nic nie rób, później zadzwonię. To byłoby to. Ten
Nie, to moja ukochana spódnica. Uwielbiam Pani ją. Anno, kiedy ją miała pani ostatni raz na sobie? No, jak byłam na randce z Wojtkiem 4 miesiące temu. Domyślam się. Daję ten 50 zł. Nie oddam jej za grosze. Kosztowała mnie 500. Wie pani co, to może ja wezmę te buciki. Wyglądają jak nowe. Nie miała ich pani na sobie. Mają czyściutkie podeszwy. Bo miałam zabrać je na wakacje. Ale szkoda mi ich. Naprawdę? Wie pani co? To może jak wezmę pani ten obrazek ze ściany. Nie, ja kocham te rzeczy. Pani Anno, albo dobijamy targu, albo się rozstajemy. Ja naprawdę chciałbym pani pomóc, ale pani traktuje mnie jak wroga. No bo pan nawet nie wie, jakie to jest dla mnie trudne. Wie pani, trudne to jest życie z długami. A pani ma tu masę rzeczy, których pani w życiu nie miała na sobie. To jest zupełnie bez sensu. No ma pan rację. No to niech tam pan sobie coś z szafy wybierze. Dobrze. A może pan napiłby się kawy albo herbaty? Nie, ten pan nic nie chce. A wie pani, że szklaneczkę wody to bardzo chętnie. Zaraz przyniosę. Przeszkadzacie nam. My tu ciężko pracujemy. Proszę. Niech pan sobie wybiera, ale ja darmo nie oddam. Pani Anno, ja darmo nie chcę. A nawet miałbym dla pani pewną propozycję. Co pani na to? Jaką? Cześć, Mienia. Dzień dobry. No co się dzieje? Nie mam pojęcia, ale Marysia zniknęła. Jak to zniknęła? Poszła po raz setny na cmentarz, tylko tym razem poszła za nią Julka. No i stąd wiemy, że rozmawiała tam z jakimś facetem. I nagle ślad po niej zaginął. No i co teraz? Mariusz miał lokalizator telefonu Marysi. No i teraz z Julką pojechali w to miejsce, które ten lokalizator wskazuje. Aha, to wiesz co? Ja zadzwonię do Mariusza. Może już wszystko się wyjaśniło i niepotrzebnie się martwimy, co? Dobry pomysł. Halo? No patrz, nie odbiera. Pani Batko, ja to się boję, że Marysia uciekła. No wiesz, to możliwe. To bardzo wrażliwa dziewczynka. Ciągle nie pogodziła się ze śmiercią taty. No i jeszcze ten związek Mariusza i Angeliki. No wiesz, to trudna sytuacja dla niej. Cały świat jej się odwrócił do góry nogami. Boże. Czekaj, ja zadzwonię do Angeliki, przecież ona teraz potrzebuje wsparcia. Tylko... Halo? Halo, pani Beato? No, cześć Angela. No jest Marysia w domu? Nie ma z nim kontaktu. Telefon jest wyłączony, nie można namierzyć sygnałów. Mariusz i Beton szukają mężczyzny, z którym Marysia spotykała się na cmentarzu. A to ona się tam z kimś spotkała, tak? No i co ustalili? Na razie nic. Robią portret pamięciowy i szukają. Boże, pani Beato. Ktoś porwał moje dziecko. Gdzieś mu wywiózł, a ja nie mogę nic zrobić. Nie, no słuchaj, może jest u jakiejś koleżanki? Nie. Obdzwoniłam wszystkie koleżanki, rozmawiałam z trenerem, przeszukałam jej szuflady, komputer, książki, zeszyty, wszystko. No na pewno wszystko się wyjaśni. Mariusz i Marcin na pewno ją odnajdą. Jestem pewna. No, oni przynajmniej coś robią, a ja tutaj siedzę jak kołek. Nie mogę się ruszyć z domu, bo takie są procedury i to czekanie jest najgorsze. No tylko się nie nakręcaj, dobra? Tylko się nie nakręcaj. Racja. Ja muszę być silna. Zrobię wszystko, żeby moje dziecko wróciło do domu. Marysia jest dla mnie najważniejsza. Wiem, no kochanie, gdybyś potrzebowała jakiejś pomocy, no to tylko daj znać, dobrze? Dziękuję, pani Beata. Tak? Marysia to dziewczynka z charakterem. Bardzo przeżyła śmierć ojca i trudno jej było zaakceptować decyzję matki. Martwiłam się o nią, bo mogła zrobić coś bardzo, bardzo głupiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chcielibyśmy wykupić zastawiony wczoraj nóż. A, to jednak dogadali się państwo? Tak.
Kolega będzie niepocieszony, bo miał nadzieję, że ten nóż zostanie u nas. Ale ja mu mogę wykonać podobny. Zaraz zostawię wizytówkę, to się dogadamy. Poproszę. A ja wujkowi pomogę. Tak? To dalej chcesz się bawić w kowala? Mama mi pozwoliła. Pod warunkiem, że będziesz obserwować. Chcesz robić noże? To już robi, ze mną. Patryk, nie przesadzaj. Żadnego kowalstwa obiecałeś. No a obietnic trzeba dotrzymywać. Dokładnie, wczoraj ustaliliśmy, że wykupimy nóż i zostanie on pod moim nadzorem do momentu, kiedy Hania nie będzie pełnoletnia. A tymczasem wykonam dla Hani bezpieczną replikę tego noża. No dobrze, to w takim razie 110 zł się należy. Dobrze? Proszę. Nóż należy do ciebie. O, okej. Proszę bardzo, resztę. Dziękuję. Pobawisz się repliką. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Młoda kowalka. Tak. Na początku nie byłam zachwycona, że taka mała dziewczynka chce zostać kowalem. No ale skoro to była jej pasja, to dlaczego nie? Ważne, że cała rodzina ustaliła warunki gry. Pani Batko? No? Pani Batko, jeszcze 2 umowy znalazłam. O, super, dzięki, Benia. Jestem? A, dzień dobry, to zapraszam tutaj do lady. Mam kasę, pełną kwotę. Pełną? To znaczy, że udało się pani coś sprzedać panu Wackowi? To był dla mnie kolejny dramat. Serce pękało mi z bólu, ale oddałam mu, uwaga, 3 spódnice, 2 pary spodni, 3 żakiety, 5 par butów, 2 płaszcze i... Wystarczy, ja się już pogubiłam. Najważniejsze, że udało się pani sprzedać coś i ma pani szansę wyjść na prostą. Ale to nie wszystko. Pan Wacek zaproponował mi pracę w swoim sklepie. Jak to? I co, rzuci pani etat w urzędzie? Nie. Umówiliśmy się, że będę przychodziła do komisu po godzinach i doradzała klientkom w doborze ubrań. No i za każdy dyżur dostanę 100 zł. Czyli w tydzień zarobi pani dodatkowo 500 zł. A za miesiąc ekstra 2000? Nie, no to super, to szybko pani spłaci te długi. No, raczej. Ja tylko pójdę po pani sprzęt i wszystko będzie załatwione. Okej. Klientka odzyskała swój sprzęt i od razu poczuła się lepiej. Miałam nadzieję, że wyciągnęła wnioski i nauczy się rozważniej wydawać pieniądze. Ach, czekaj, zadzwonię do Angeliki. Ja też nie mogę przestać myśleć o Marysi. Gdzie ona jest? No i co czuje w takiej sytuacji matka? Halo? Halo? Cześć, Angela. No i co? Coś się wyjaśniło? Nie, ciągle nic. Pani Beato, ja już nie wiem, co ja mam robić. Są. Co, gdzie jest Marysia? Nie znaleźliśmy jej. Przepraszam, to jest moje dziecko. W następnym odcinku Lombard zostaje zaatakowany. Nie możemy się dostać do naszej strony ani do skrzynki e-mail. No to wygląda na atak hakerski. Klient Lombardu chce sam wymierzyć sprawiedliwość. Odpowiedzialność moralna się nie przedawnia. A idź pan w cholerę. Trwają poszukiwania Marysi. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Wszystko będzie w porządku, znajdziemy ją. To wszystko przez nas, przez ciebie! Więcej informacji o serialu na naszej stronie na Facebooku, Instagramie i TikToku.